Witam wszystkich na kanale, z tej strony Adam, Stefan Kłebek 9 Karol. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać, jak krok po kroku wymienić zestaw wentylatorów we wzmacniaczu marki Expert mocy 1 kW, czyli jest to model 1KFA. Użytkuję go już jakieś chyba 8 lat, no i te wentylatory, które są aktualnie zainstalowane, nadają się już bezwzględnie do wymiany. Zakupiłem zestaw wentylatorów od firmy AAB Silent Fan 6. Link zamieszczę w opisie, tam będzie jakby specyfikacja tych wentylatorów. Nie robiłem tego nigdy, więc przygotowałem sobie taki zestaw narzędzi ogólny, czyli jakiś zestaw małych śrubokrętów, trochę większy, płaski, mniejszy i taki z wymiennymi końcówkami. No więc zabieram się do roboty i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Zacznę od przodu, bo podejrzewam, że trzeba będzie zdemontować panel i tam się dostać do tych wentylatorów. Natomiast z tyłu, no nie wiem, to się okaże. Budowę już mamy zdjętą z tej strony, tą górną. Zacznę tutaj od razu zdjęcia dolnej. Tutaj jest potrzebny taki jakiś mały imbus. 4 chyba, z tego co widzę. No, lekkie to nie jest. Tu już krzyżak. Nie wiem, czy ten podejdzie. Nie. No to tutaj jakiś z zestawu. Troszkę większy. No, może taki. No, to akurat poprzykręcane z głową. Tu widzę Torx na dole. Tak. Wszystko nam tu powinno wyjść teraz. Kilka wtyczek. Myślę, że warto sobie zrobić zdjęcie, co by nie pomylić. Dobra, czyli do przednich wentylatorów w sumie wystarczy odkręcić te 4 śruby na krzyżak, wypiąć te 2 wtyczki, no i już mamy tutaj wentylator. No jeszcze ta trzecia mała, ona też tu nie sięga. No i wentylatorki już są. Zaraz je tu powykręcam. No, ten śrubokręt też taki trochę za duży. Może tym. Z tego co mi wiadomo, kilka osób pisało do eksperta odnośnie wentylatorów i wysyłali te fabryczne za darmo. No, z 3 kolegów już dostało, że tak powiem, w prezencie. Więc można zakładać te same. Można też te. Ja akurat po prostu zakupiłem, bo no czas mnie goni. Nie ukrywam. Chciałbym to mieć już zrobione, żeby z szafy na remocie tego nie musieć w zimie wyciągać, więc staram się to zrobić przed zimą. Wszystkie poszły ładnie. Tak mniej więcej. Teraz pozostaje tylko to spiąć i podpiąć do panelu. I tak jak w oryginale dopnę tutaj do tego przewodu. Myślę, że w zupełności to wystarczy. No tu widzę, pin wychodzi.
troszkę tutaj. O, siedzi ładnie. No tutaj wychodził pin, więc mogły być z tym jakieś problemy. No i dobra. Ok, przód już jest wyskładany. A się tu zabieramy za tył. I odkręcenie tych wentylatorów. Może się to jakoś ujawni gdzieś. Tak, dobra. Widać je. Zaraz to pokażę, gdzie są wpięte. I w tym miejscu. Raz, dwa, trzy, cztery. Są podłączone. Dobra, tu jest przepust. Teraz tylko trzeba to jakoś sprytnie powyciągać. Żeby to wyszło. Dziura to nie za duża jest. Jeden z tych wentylatorów jest tutaj od zasilacza i on będzie pracował cały czas, więc sobie zaraz podepnę wzmacniacz i zobaczę, którym to jest zamontowane w gnieździe, żeby sobie nie pomylić. I zaraz zobaczymy, który to jest. Pierwszy od tej ścianki. To jest wentylator od zasilacza, który idzie tu. Ok, to jest ten. W sumie wypnę wszystkie, bo to i tak już nie ma znaczenia. No to już zdemontowane. Teraz tylko przepchać drugi i czwarty. Dobra, myślę, że najpierw przykręcę, a potem będę tutaj wpinał. Muszę to znowu obrócić. Tutaj należy pamiętać, że te wentylatory mają wyciągać. Także montujemy je w ten sposób. Nie w ten, bo by pchały. Tylko tutaj mają wyrzucać w tą stronę. Wstępnie to tak po dwie śrubki. Potem je jeszcze tu ewentualnie poustawiam, jak będzie konieczność. Ogólnie z tym wzmacniaczem, tak jak mówię, za te, no dokładnie nie pamiętam, może 7 lat, może 8. Nie było większych problemów. U Grześka CTK tylko ta jedna usterka, która była no naprawdę ciężka. To było, nie było. Przez dłuższy czas potrafiło działać, potem się nie uruchamiać, wyrzucać jakieś błędy, nie wiadomo jakie. No. Jeszcze jedna była sprawa związana z przekaźnikiem tutaj, nadawanie odbiór, ale to sobie już tam kiedyś sam wymieniłem. No, to też akurat nie była jakaś ciężka robota. Wprawdzie trzeba było go wyjąć, wylutować z tej płyty i tak dalej, no ale udało mi się to zrobić, nic nie zepsuć. Ten powinien być od zasilacza. Zobaczymy. Tak, zgadza się. Aha, to i tak lepiej będę szedł od początku. Wpięte. To już wszystkie są wpięte w 4 i tak jak mówiłem wcześniej, ten pierwszy od tego panelu to jest od zasilacza, czyli ten przy przełączniku. Teraz już pozostaje mi tylko to sprawdzić, czy nic tu nie przeszkadza, czy wszystko się kręci tak jak powinno. Elegancko, także można uznać operację wymiany za udaną. Nic trudnego,
Bez problemu można sobie z tym samemu poradzić. Koło godziny roboty. Także wejścia tylnych znajdują się przy transformatorze w dolnej połówce, a przednich znajdują się na panelu przednim pod tymi dwoma taśmami. Tak to wygląda. Postawiłem ten wzmacniacz w pionie, bo znacznie łatwiej te wentylatory podokręcać. Poustawiłem sobie ładnie. Tam trzeba troszkę nakombinować z tymi przewodami w środku, pozakładać je za te uchwyciki. No i w tej pozycji, czyli standardowej, takiej jak fabryka wypuściła, najlepiej się to układa i one idą idealnie przy krawędzi i nie będą dotykać łopatek, więc tak to trzeba zrobić. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w następnym odcinku. Może też coś będę grzebał, to postaram się to nagrać, jeśli będzie to miało jakąś wartość w postaci ułatwienia komuś sprawy przerobienia, dorobienia, czy też wymiany jakiegoś podzespołu w naszym sprzęcie. A teraz trzeba to złożyć i wywozić. Pozdrawiam, do zobaczenia.